Siema YouTube. Słuchajcie, dzisiaj zajmiemy się uszkodzonym podnośnikiem szyby. Niestety się poddał. Nie wiem jeszcze co tu jest grane. W każdym razie no tyle. Coś tam się opuszcza, ale niestety no to właśnie, teraz już nawet nie chcę wyjść. No nic, trzeba rozebrać ten boczek, żeby zdjąć ten boczek, wywczep ten plastyczek. To jest śrubka na torksika. Tu pod tą zaślepką SRS jest druga śrubka, taka sama, też na torksika. Trzeba jeszcze tutaj delikatnie, tylko żeby nie połamać tego. Już teraz nie pamiętam, trzeba to delikatnie podważyć i zdjąć tą osłonkę. Tutaj jeszcze jest śruba. Tu jest jedna śrubka na tym plastiku i tu są jeszcze 3 takie mniejsze śrubki. To wszystko trzeba pozdejmować i wtedy ten boczek wyjedzie. Ja sobie to pozwolę teraz delikatnie wszystko popodważać i zobaczymy, co tam słychać pod spodem. Słuchajcie, te śrubki są, to jest Torx T30. No to wiadomo, tutaj gwiazdka, tutaj fabrycznie też jest gwiazdka. Ta śrubka mi się obrobiła kiedyś i wymieniłem ją na taką. Dobra, jak podkręcacie wszystkie śruby, to już jest tu, akurat u mnie jest luźno, bo te kołki są już zniszczone są do wymiany, muszę to wszystko po prostu na nowo poskładać. W każdym bądź razie tutaj dookoła są jeszcze kołeczki, no tu jest jeden, jest drugi, który jest urwany, jest ich nie wiem 7, coś takiego. Po drugiej stronie tutaj na dole też, tu nie ma żadnych śrub od spodu, to jest wszystko się na kołeczkach i tam od drugiej strony też. No także jak już to macie te kołeczki tutaj podrywane, tutaj można takie łapki użyć, jak ktoś ma taką łapkę do kołków właśnie. Mówię, te kołki są zużyte, to muszę powymieniać wszystko na nowe. Jeżeli ktoś ma taką łapeczkę, to fajnie, może się uda nawet uratować stare kołki wtedy. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że klamka jest na lince. No i kilka tutaj kostek będzie Oj. Tutaj klameczkę trzeba. To odczepić. Tu jest kosteczka od sterowania fotelami. Też trzeba wypiąć. I oświetlenie nam tam jeszcze na dole zostało. Tam też trzeba po prostu te 2 kosteczki wypiąć i wtedy zobaczymy, co tu się dzieje. No, jak widzicie, tych kołków jest trochę więcej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i nie wiem, czy tu gdzieś jeszcze nie powinno być 10, tylko jest urwana. Jest urwane mocowanie. W ogóle tutaj już jakiś tapicer amator ten boczek dorwał. Niestety to nie jest fabryczne. Jest to tragicznie wykonane. Brak słów, po prostu brak słów. Te boczki są tak naprawdę, kiedyś będę sobie robił tapicerkę, to po prostu to powymieniam wszystko, ale no brak słów, no tego się nie da inaczej opisać. Jak można coś takiego w ogóle, jak można coś takiego zrobić? Zamiast, nie wiem, to nadlać to jakimś klejem, bo to przecież było wszystko pewnie zgrzane
z plastikiem, to jakimiś szywkami tu podszywał, po prostu masakra. Dobra, słuchajcie, już wiem, co się stało. Jak widzicie, te drzwi są wygłuszone matą butylową, czy jak ona się tam nazywa, do systemu audio. Tak on wygląda. Tu jest odseparowany zestaw. Tu jest jeszcze drugi głośniczek. I żeby to wygłuszyć, kiedyś musiałem roznitować ten cały mechanizm i go zanitować od nowa. No i niestety te nity się poddały. Są pourywane i trzeba będzie to po prostu, o tu dobrze widać, ten mechanizm po prostu o. Cały silnik się rusza, on powinien stać w miejscu, więc muszę to rozwiercić i zanitować od nowa. Dobra, mam tu wiertło 5 mm. Zobaczymy, jak to pójdzie. No, ten się już rusza, więc o, teraz widać dobrze. Jego tu już po prostu to już po prostu nie istnieje. Tego nie miało prawa już nic trzymać. Że wszystkie po prostu wszystkie nity muszę po kolei tak rozwiercić i zanitować to od nowa. Dobra, mamy 4 sztuki rozwiercone. 1, 2, 3, 3 i 4. Tego jednego zostawimy w spokoju, bo on się trzyma dobrze, także nie będziemy go ruszać. Cóż, teraz trzeba tym silnikiem spróbować nakierować tak, żeby tu pojawiły się dziury, w które te nity mają wejść i tym samym właśnie pozycja tego silnika. Tu się już coś pojawiło. Oho. O. Chyba coś takiego. Tak, tu jest jeszcze kawałek nita w środku. Trzeba go wyrzucić. Ale tu już mamy ładnie dziurkę. Pokażę Wam tu na tym przykładzie. Poruszę silnikiem. O, to dziurka znika. No, także silnik musi być w takiej pozycji. Tutaj też dobrze widać. O, coś takiego. No i nic. Muszę iść po nitownicę i działamy. Dobra, już tu jednego nita założyłem. Pokażę Wam teraz, jak to się robi. Tu mamy dziurkę. Tu mamy takie coś. Polega na tym, że po prostu takie szczypce ciągną ten czpień i z tyłu zła ostrość. I z tyłu zagniatają, robiąc taką bułkę z drugiej strony. To się po prostu tu wkłada. I te szczypce mają taką dziurę. To się tu wkłada. O, i ściska. I w pewnym momencie po prostu ten czpień się urwie. Ciężko jest to jedną ręką zrobić, ale może się uda. O, właśnie. No i to po prostu wypada.
a to się tutaj zagięło z drugiej strony. No i tak analogicznie, tylko to muszę po prostu sobie tu na przykład tutaj widać, że nie wiem czy widać, ale generalnie ta dziura jest w oddali, więc muszę sobie to, o właśnie teraz będzie dobrze widać, o to trzeba przytrzymać i tak samo o tu u góry. Dobra, mamy zanitowane wszystkie. No i cóż, ładnie wszystko działa. No, ja już kiedyś wymieniałem ten cały mechanizm, bo któraś z tych łapek tutaj pękła. O. Także tutaj wszystko nasmarowałem ładnie. To już było kilka lat temu, ale się trzyma fajnie. Jeszcze taka dygresja, żeby sobie dać szybę do góry. Jak ktoś ma jakieś audio, to widzicie tutaj te z nitów te śmieci powyrzucać, bo będzie to później brzęczało. Ewentualnie jakimś tam odkurzaczem czy czymś. Czy tu coś? O, tu można odkurzaczem, bo widać są jakieś farfocle z wiercenia, no ale generalnie się jeszcze nad jedną rzeczą zastanawiam. Te nity są aluminiowe, a fabrycznie tutaj były takie pomarańczowe i czy przypadkiem to nie jest tak, że te pomarańczowe są z czegoś lepszego wykonane? No nic, jeżeli się okaże, że znowu się to za jakiś czas urwie, to będę musiał pomyśleć, jak to jakieś mocniejsze nity może wsadzić albo grubsze i zobaczymy. No tak to wygląda. Oczywiście boczek w odwrotnej kolejności, czyli kosteczki, jedna, druga, klamka, kołki. Tak żeśmy tam patrzyli. O, to możemy sprawdzić jeszcze teraz. Tu widać dobrze, tu jest jeden, tu jest drugi. Tu góry już nie ma, także tam nie było nic urwane. No, także tak to wygląda. Tak to wszystko wygląda, więc ja składam, no i cóż, do następnego.